Witajcie na kanale Militarny Konkret. Dzisiaj przyjrzymy się dwóm filarom naszych wojsk pancernych. Z jednej strony europejski klasyk, czyli Leopard 2 w polskiej wersji PL. Z drugiej strony nowa siła z Azji, czyli koreański czołg K2, Czarna Pantera. Wokół tych maszyn narosło wiele mitów. Niektórzy twierdzą, że czołgi to przeżytek, inni, że koreańska maszyna jest tak lekka, że przejedzie wszędzie. Dzisiaj odrzucamy marketingowe hasła. Sprawdzimy fakty, dane techniczne i wnioski z ćwiczeń takich jak Dragon 2024. Odpowiemy też na pytanie, dlaczego mimo rozwoju nowych technologii stalowe potwory wciąż są królami pola walki. Przeanalizujemy mobilność, siłę ognia i to, co dzieje się, gdy maszyna wymaga naprawy w środku nocy na poligonie. Zapraszam na konkretne zestawienie. Zacznijmy od kwestii masy. Leopard 2 PL waży około 60 ton. Koreański K2 waży 55 ton. Czy te 5 ton różnicy sprawia, że jeden czołg grzęźnie, a drugi lata nad błotem? Oczywiście, że nie. 55 ton to wciąż masa, która zniszczy każdą zwykłą drogę i ugrzęźnie w prawdziwym bagnie. Gdzie więc leży różnica, którą zauważyli polscy dowódcy podczas testów? Chodzi o dwa parametry. Nacisk jednostkowy na grunt oraz tzw. klasę nośności mostów, czyli MLC. Dzięki temu, że K2 jest lżejszy i posiada nieco inną konstrukcję gąsienic, wywiera mniejszy nacisk na centymetr kwadratowy ziemi. W praktyce oznacza to, że na podmokłych łąkach Mazur, tam gdzie Leopard 2 PL zaczyna już głęboko ryć ziemię, K2 porusza się z nieco większym marginesem bezpieczeństwa. Druga sprawa to logistyka. Wiele mostów w Polsce ma ograniczenia tonażowe. 5 ton mniej często decyduje o tym, czy czołg może przejechać przez lokalny most, czy musi szukać przeprawy przez rzekę. To nie jest czołg na bagna, to czołg, który po prostu mieści się w szerszym zakresie polskiej infrastruktury. Przejdźmy do zawieszenia. Leopard 2 PL posiada drążki skrętne. To rozwiązanie legendarne, niemal niezniszczalne i bardzo stabilne. KA2 posiada zawieszenie hydropneumatyczne. To tutaj pojawia się funkcja, którą widzieliście na wielu filmach. Czołg, który potrafi obniżyć kadłub lub unieść przód. Podczas testów na poligonach w okolicach Orzysza i Bemowa-Piskiego potwierdzono, że to rozwiązanie daje realną przewagę w terenie pagórkowatym. Polska północna to nie są idealnie płaskie stepy, to teren pofałdowany. KA2 dzięki możliwości pochylenia kadłuba może celować armatą znacznie niżej niż Leopard, stojąc za tym samym wzniesieniem. Oznacza to, że koreańska maszyna może strzelać wystawiając jedynie czubek wieży, podczas gdy Leopard musi wyjechać wyżej, pokazując przeciwnikowi więcej swojej sylwetki. To jest konkretna zaleta taktyczna, wykazana w praktyce. Teraz temat, który często umyka obserwatorom. Liczba członków załogi. Leopard 2 PL ma 4 osoby. Dowódcę, działonowego, kierowcę i ładowniczego. K2 ma tylko 3 osoby, bo ładowniczego zastąpił automat. Wiele osób myśli, że 3 osoby to sukces, bo oszczędzamy ludzi. Ale polowe testy eksploatacyjne pokazują drugą stronę medalu. Czołg to nie tylko strzelanie. To przede wszystkim codzienna, ciężka obsługa techniczna. Kiedy trzeba naciągnąć gąsienicę, która waży kilka ton, kiedy trzeba wymienić ciężkie akumulatory lub uzupełnić setki litrów płynów, 4. para rąk w Leopardzie jest na wagę złota. Wnioski z poligonów są jasne. Załoga Leoparda wykonuje prace serwisowe szybciej i jest mniej zmęczona. W K2 3 osoby muszą wykonać tę samą ciężką pracę fizyczną przy maszynie o podobnych gabarytach. To sprawia, że w długotrwałych działaniach trwających wiele dni załogi Leopardów mają większy komfort pracy i lepsze tempo regeneracji. Często słyszymy, że K2 jest nowoczesny, bo ostrzega o laserze. Musimy to sprostować. Nasz Leopard 2 PL również to potrafi. Posiada on polski system OBRA 3, który wykrywa oświetlenie czołgu wiązką laserową i informuje załogę, z którego kierunku nadchodzi zagrożenie. Pod tym względem obie maszyny stoją na wysokim poziomie. Różnica tkwi w sposobie ochrony pasywnej. Leopard 2 PL to maszyna dociążona dodatkowym pancerzem, szczególnie na wieży. Ma on przetrwać uderzenie. K2 w wersji, którą obecnie eksploatujemy, stawia na mobilność i systemy wykrywania. Jest nieco smuklejszy, co z jednej strony czyni go trudniejszym celem, ale z drugiej strony sprawia, że pancerz boczny jest lżejszy niż w europejskim konkurencie. Warto zauważyć, że oba czołgi są przygotowane do współpracy z nowoczesnymi systemami łączności.
Leopard 2.pl dzięki modernizacji otrzymał polskie kamery termowizyjne Asteria, które są absolutnym szczytem techniki. K2 ma z kolei bardzo nowoczesny system cyfrowego zarządzania polem walki, który pozwala załodze widzieć położenie innych jednostek na ekranach w czasie rzeczywistym. Tutaj musimy odpowiedzieć na pytanie, które zadaje wielu z Was. Czy w dobie tanich dronów i nowoczesnych środków napadu powietrznego czołgi w ogóle mają sens? Niektórzy twierdzą, że te wielkie maszyny to już przeszłość. Fakty mówią co innego. Zarówno Leopard 2.pl, jak i K2 są stale dostosowywane do nowych zagrożeń. Na polskich poligonach testuje się już różne rodzaje osłon, tzw. klatek oraz systemów walki elektronicznej, które mają zakłócać sygnał dronów. Czołg nie zniknął i nie zniknie z pola walki z jednego powodu. Nic innego nie posiada takiej kombinacji siły ognia, opancerzenia i mobilności terenowej. Bezzałogowce mogą uszkodzić czołg, mogą go wyeliminować z walki, ale nie mogą zająć i utrzymać terenu. Bez czołgów piechota na otwartym polu nie ma żadnych szans. Polska armia wyciąga wnioski i widzi, że czołg staje się teraz częścią większego systemu. Musi współpracować z własnymi dronami i systemami przeciwlotniczymi krótkiego zasięgu. Zarówno Leopard, jak i K2 są projektowane jako platformy, które można dalej rozwijać, montując na nich na przykład zagłuszarki fal radiowych. Wielu obserwatorów, patrząc na nagrania w sieci, twierdzi, że jeden tani dron wart kilka tysięcy złotych bez problemu niszczy czołg wart 20 milionów złotych. Czy to prawda? Analizując dane z realnego pola walki u naszego sąsiada, obraz jest znacznie bardziej skomplikowany. Statystyki grup operujących bezzałogowcami pokazują, że aby trwale wyeliminować z walki jeden nowoczesny czołg, potrzeba średnio od 10 do 15 dronów typu FPV. Dlaczego ta liczba jest tak wysoka? Po pierwsze, kluczową rolę gra walka elektroniczna. Szacuje się, że nawet 70 do 80% wysłanych dronów nigdy nie dociera do celu. Zostają one oślepione przez systemy zagłuszające, tracą sygnał lub spadają na ziemię przed uderzeniem. Czołgi Leopard 2.pl oraz K2 są coraz częściej wyposażane w tzw. jamery, czyli zagłuszarki, które tworzą wokół maszyny niewidzialną barierę dla fal radiowych. Po drugie, jedno uderzenie małym dronem rzadko kończy się widowiskową eksplozją. Nowoczesne czołgi są bardzo odporne. Zazwyczaj proces eliminacji wygląda następująco. Pierwsze 2 lub 3 drony próbują uszkodzić gąsienicę, aby unieruchomić maszynę. Jest to tak zwane unieruchomienie taktyczne. Kolejne kilka sztuk uderza w tył kadłuba, próbując podpalić silnik. Dopiero gdy czołg stoi nieruchomo i dymi, wysyłane są kolejne drony, które szukają szczelin w pancerzu lub otwartych włazów, aby dokończyć dzieła. Właśnie dlatego czołgi nie zniknęły z pola walki. Mimo ogromnego zagrożenia z powietrza, wciąż są jedynym środkiem, który potrafi przetrwać 10 ataków i nadal prowadzić ogień, chroniąc przy tym załogę. W jednym z raportów opisano przypadek, w którym nowoczesna maszyna zachodniej produkcji przetrwała uderzenia aż 17 dronów kamikadze i o własnych siłach wycofała się do punktu naprawczego. Żaden inny pojazd, od bojowego wozu piechoty po zwykły samochód terenowy, nie ma na to najmniejszych szans. To pokazuje, że zarówno nasz Leopard 2.pl, jak i koreański K2 to wciąż fundament bezpieczeństwa żołnierzy. Drony zmieniły sposób walki, ale nie odebrały czołgom ich korony. Sprawiły jedynie, że maszyny te muszą teraz działać w zespole z systemami zakłócającymi. Podsumowując nasze porównanie. Leopard 2.pl to sprawdzony, ciężki bokser. Jest trudniejszy w transporcie i wymaga większej infrastruktury, ale oferuje potężną ochronę i wsparcie czwartego członka załogi, co w trudnych warunkach serwisowych jest nie do przecenienia. K2, Czarna Pantera, to zwinny szermierz. Lepiej radzi sobie z polskimi mostami, potrafi celować zza wzgórz dzięki sprytnemu zawieszeniu i posiada niezwykle szybki system kierowania ogniem. Czy te czołgi ze sobą konkurują? Nie, one się uzupełniają. Podczas ćwiczeń widać, że najlepsze efekty daje ich współpraca. Leopardy mogą stanowić twardy rdzeń obrony na kluczowych kierunkach, gdzie liczy się wytrzymałość pancerza. W tym samym czasie jednostki wyposażone w K2 mogą wykonywać szybkie uderzenia flankujące, wykorzystując swoją dynamikę i mniejszy nacisk na podłoże.
Polska modernizacja idzie w stronę posiadania dwóch różnych, ale równie groźnych narzędzi. To nie jest kwestia wyboru lepszego czołgu, ale stworzenia systemu, w którym każda maszyna robi to, w czym jest najlepsza. A co wy sądzicie o takim podziale ról? Czy czwarta osoba w załodze to przeżytek, czy konieczność? Czekam na wasze konkretne opinie w komentarzach. Jeśli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie Militarny Konkret. Do usłyszenia!